Zapraszam na film www.domza150000.pl. Cześć ludzie, w środę, czy we środę, nie wiem jak to się mówi. Plan na dziś jest taki, że musimy w pierwszej kolejności wykop zrobić na 40 cm, zaszalować stopę fundamentową pod komin w kotłowni i ułożyć chudziaka, żeby później po paru godzinach ułożyć zbrojenia, związać zbrojenia, żeby być gotowym na jutro, na czwartek do zalewania fundamentów, czy też ław fundamentowych, jak to woli. Niestety, ale obawiam się, chłopaki, że jeszcze takiego dnia jak dzisiaj nie było. Bo już o tej godzinie zobacz, co się dzieje. Teraz musimy wyznaczyć jeszcze miejsce stopy fundamentowej. Postaram się to zrobić w ten sposób, żeby nie przekopywać tej ziemi w celu przeciągnięcia sznurków, bo to jest bez sensu tak naprawdę. Czyli od osi tej stopy fundamentowej do osi ściany, czyli do tego, bo jak będziecie na budowie, jeżeli jesteście niedoświadczonymi osobami, to ustawiajcie sobie projekt w taki sposób, jak patrzycie na budynek. Nie róbcie tego w taki sposób, tak o, i patrzcie na budynek, bo naprawdę wtedy mózg robi psikusa. Wiem, co mówię. Czyli 328 od osi do osi, 120 na 100. Tam mamy zbrojenia porobione, natomiast tutaj mamy 101 od osi do krawędzi i 50 cm, czyli połowa tego, czyli 151. 151 i 328. 328 od osi, aha. Od osi 328. Osi oczywiście nie mamy zaznaczonej tutaj, bo osią jest oś wykopu, czyli 328 mamy do krawędzi wykopu. 328 od osi nas interesuje. Czyli możemy sobie zrobić w taki sposób. 328. Tu sobie robimy 30 i tu już mamy oś i 328. To jest oś. Tu ona ma 120, czyli po 60 cm. Czyli 60 cm jest tu i 60 cm jest tu do 120. Cyk. Tu będzie oś 328 i 151 też do osi. Czyli tu również 30 nas interesuje. Również nas interesuje 30 i 151. 151 to jest oś. I tutaj ona miała 100 cm, czyli po 50 na boki. I 100. Dobra, trzeba rozłożyć sprzęty i zrobić szalunek stopy. Musimy policzyć zapotrzebowanie na suchy beton, czyli na podsypkę pod ławy fundamentowe. Bardzo prosta sprawa. Czyli 14,5 metra długość tej ławy fundamentowej razy 0,6 to jest 8,7 metra kwadratowego. Podsypki ma być 10 cm, ale jak wsypiemy takiego, nazwałbym to puchu świeżego, po ubiciu go będzie oczywiście mniej. Tak więc policzę 0,12 razy 0,12 metra oczywiście, czyli na jedną dłuższą elewację idzie 1,044 metra sześciennego, czyli razy 2, bo tu również nam potrzebne. I druga sprawa jest 10,25, gdzie 10,25 razy 0,6 razy 0,12 to jest 0,738. 0,738 razy 2 oczywiście. Pod stopę fundamentową nie liczę, bo tu musicie wziąć pod uwagę to, że nie policzyłem zakładów na siebie. Znaczy się zakłady policzyłem, czyli policzyłem pełną tą długość i policzyłem pełną tą długość celowo, żeby było tutaj pod tą stopę fundamentową również na podsypkę i na te dwie stopy. Tak więc 0,738 razy 2 mamy 1,476 plus
1,044 razy 2 to mamy 2 metry w sumie. 0,088 plus 1,476. 3,5 metra sześciennego betonu zamawiam. 3,5 metra sześciennego suchego betonu. Witam ekipę, gorąco. Będzie dzisiaj film, Karolina. Znaczy ja dużo rzeczy mogę, ale to nie znaczy, że ja to zrobię. No. Nie może być do końca tak, że my będziemy obszczeleni jak w Big Brotherze, że pierdnąć nie będziemy mogli bez waszej wiedzy. To nie do końca o to chodzi. Wszystko przemyślana strategia z mojej strony. Dobra, czyli 3,5 metra sześciennego betonu zamówię w momencie, jak chłopaki dojdą z Darek robi stopę fundamentową, szalunek stopy fundamentowej, która będzie miała 100 na 120 cm. Ustawimy ją na miarę, bez przeciągania sznurów, na miarę, czyli no dosłownie na miarę w pełnym tego słowa znaczeniu, z jednej elewacji, z drugiej, bo mamy to zrobione idealnie w kącie prostym. Tak więc tu nie będzie problemu. A jeżeli ta stopa fundamentowa będzie ustawiona, będzie kopnięty kwadrat, czy też kopnięty prostokąt w stosunku do całej reszty o jakąś tam odrobinkę, to absolutnie nie ma żadnego znaczenia w tym wypadku, bo stopa jest i tak 120 cm na 100, powierzchnia stopy, a sam komin, czyli ściana, fundament, który będzie murowany na stopie fundamentowej z bloczków betonowych, jak ma 120 szerokości, fundament będzie miał 57. Z drugiej strony 36, czyli dłuższa krawędź bloczka betonowego. Lipsk. Znowu Niemcy mnie od rana szpiegują. Ale dobrze. Niech się Niemcy uczą, jak można robić robotę. Przy ograniczonych zasobach, ograniczonej logistyce i ograniczonych możliwościach umysłowych w wykonaniu szefa. 3,5 metra betonu, tak samo jak ten. U Huberta trójka poszła. No bo tu jest... Tu będzie z jednej strony wystawać, nie? O. Już zobacz, leci. Mówiłem wczoraj, że Duda przyleci dzisiaj? Nie tam, tucho! Tu za przyczepą ląduj. Czekaj, dzwoni. No. Cześć Andrzejek. Słuchaj, tu za przyczepą ląduj. Za tą większą, nie za tą niebieską. No, dobra, już widzę nas. No, dobra, to my, tak. Zaraz będą. Zaraz będzie dym. Ale chyba wczorajszy jest. Bo coś bełkotał. Tu sobie teraz zmierzymy od zewnątrz, ile ma. Będzie nam się łatwiej ustawiało. Właściwie tu możemy od tej zmierzyć. Tu nie stanowi żadnej różnicy. Do osi 120. 120. Dobrze. 120 będzie do osi, jak będziemy ustawiać tam, bo będziemy ją ustawiać biorąc wymiar z tej deski i wymiar z tej deski, czyli w tym kierunku mamy 360, sobie zapisałem, do osi tej formy, co Darek zaraz przyniesie, i tam mamy 120. Ustawimy, zabijemy 8 palikami w miejscu, gdzie ma stać, dopiero później przeniesiemy poziomicą wymiar z tego i ją skręcimy i będzie gotowa. Teraz musimy zrobić przymiar do ściągania chudziaka, czyli w ten sposób Darek. Darek jeszcze nie robił, tak więc będzie miał okazję. Górą se Darek zrób na 65 centów se zrób górą. Kontrłatę. Dołem zrób deskę, nie kontrłatę, tylko deskę dołem. I deskę zrób dołem na 57 cm zrób. Dołem. I 2 kontrłatami tak złóż. Żeby wiesz. 40. Tak, wysokość 40, tylko jak się... Patrz. Patrz, właśnie, bo żebyś tu się nie machnął. Górą dajesz kontrę. Tu masz szalunki, nie? Te, co są teraz zrobione. I tu masz resztę wykopu, nie? Tak z przekroju. To górą dajesz tą kontrę na 65 centów se zrób. Dołem se zrób deskę, która będzie miała 57 cm.
wysokość obojętnie jaka, taką jaką weźmiesz. I ten wymiar, który Cię interesuje, to odtąd, od dołu, czyli po tym co będziesz ściągał, do dołu deski Cię interesuje. I teraz musisz to zrobić na 30 cm. Budycha przyjdzie później. Tak, czyli od tego miejsca, gdzie będziesz ściągał deskę, do dołu deski 30 centów ma być. I tutaj zobacz, i tu tą górną kontratę z deską 2 kontrami się tak łączysz. No coś na tej zasadzie, nie? A dajemy, ja będę robił to z Pawłem. A, zabrałem Ci ten rysunek, Ci muszę zabrać. 30. Kamienie, nie? Ale łopatą ich w ogóle nie weźmiesz już stąd. Oczywiście prostokąt stoi w tym kierunku, czyli tu jest dłuższy, tu jest krótszy prostokąt. Nie ma znaczenia, że to nam tam wystaje. Celowo Darkowi powiedziałem, żeby zrobił dłuższe deski trochę. W środku jest wymiar istotny, czyli 100 na 120. Na 120. I jeszcze musimy sobie, gdzie będzie lepsze lice, uważaj. Tu jest lepszy, ok. Znaczy nie lepszy, tylko właściwe, bo tu są pozaznaczone osie. Czyli osie poszczególnych wewnętrznych wymiarów są pozaznaczone i do tych osi, ta oś musi nam się zliniować z tą osią na podstawie wymiarów ściągniętych stąd, czyli 360 cm do osi od zewnętrznej tam deski, tam 120 od zewnętrznej deski będzie ustawione, kawa zabije, my skręcimy, Paweł wybierze urobek, kraty są gotowe, a przy okazji można kraty zobaczyć, czy 120 na 100, inaczej być nie może. Mamy 6 krat, czyli 2 kraty na tam stopę fundamentową, zostawiona jest po 5 cm od krawędzi, żeby była otulina betonu, bo to co w ziemi betonowe, piątkę musicie zachować na bank otuliny betonu. Przy wieńcu, przy słupach nie jest to aż tak szalenie istotne, bo nic się nie wydarzy, ale to co jest w ziemi musi być piona betonu i również mamy 2 kraty tu i 2 kraty tu. Oczywiście kraty muszę na siebie zespawać ze sobą ustawić. Ja je zespawam na 4 dwunastkach, żeby one nie są takie jak nasze spawane sztywne. Zresztą zobaczycie różnicę kolejną między wiązaniem kluczem tym, który miałem automatyczny, a spawaniem czy też wiązaniem ręcznym obcęgami. Co, wypadałoby Johnny ustawić to, nie? Jest młot tutaj na zewnątrz, czy w szopie? Zaraz wracam i będziemy ustawiali z Pawłem stopę kominową do miary. Teraz musimy zespawać kratę, czyli krata, żeby była na kracie, ona tam chyba 15 nad sobą, bo zaraz zobaczę w papierach, żeby krata była na kracie, bo ma być dwuwarstwowa, ma być zbrojenie stopy dołem i zbrojenie stopy górą. Są to pręty 12 żebrowane, co 15 około centymetrów od siebie skrzyżowane, skratowane i po 5 centów zostanie miejsca na otulinę betonu. Ale teraz to ja muszę iść bateryjkę zmienić. Spawałeś kiedyś? Chcesz spawać? Czy nie? Czy to nie czas? A ty, Darek? Co? Może chcesz pospawać? O, trochę waży! To są te kraty na... No, zobaczcie, to jest wiązanie kluczem. Bardzo dobra była okazja, żeby go wam zaprezentować. Ten klucz właśnie. Oczywiście jak to się ustawi w miejscu, to już nie będzie stanowiło problemu, że się buja. 120 ma stopa. Dobrze, po 5 centów zostaje. Tu ma stówkę. Dostaje 90 po 5 centów dokładnie na otulinę betonu. Pomysł mam taki, żeby to jednak skrzyżować. A kurru, nigdy nie rób tego w domu. Nie łap za to i za to naraz. Kurde, rozpieprzyła się końcóweczka nam. A gdzie ten? Co?
To powiedz mu. W narożniku sobie zespałam. 4 sobie zespałam w narożniku, żeby one mi się nie poprzestawiały. Powinny się nie poprzestawiać. Dobra, po obrysie jest ok. Ok, po obrysie jest ok. Czyli górną też sobie złapię tylko w narożnikach. Masz 4, Johnny? To chodź 4, pomożesz mi, Paweł, bo to sam tego nie zrobię. A może? Korzej, nie? Paweł, chodź. Trzymaj, uważaj, tu jest gorący spaw, tak otrzymaj. Ja muszę kamerę ściągnąć niestety. No przecież to jest krata na stopę, a tamte 4 musimy zrobić 2 stopy jeszcze tam. Złap se tu, gdzie nie było, Paweł, spawane. No. Zejdziemy se tu. Chodź tu położymy, żebyś sobie później sięgnąć stamtąd. Dobra. I 2 następne tak samo, kraty. Czyli to jest krata na stopę. Tamte 2 kraty będą później na tamte 2 stopy, które będą później będą startery wypuszczone na słup żelbetowy. Słup żelbetowy jest zazbrojony inaczej. Są tylko 4 startery wypuszczone. Później jest raz, 2, 3, 9 prętów głównych zbrojenia słupów, bo to są 2 słupy oddalone, nie pamiętam o ile, wczoraj było na materiale, i one będą tworzyły dodatkowe zbrojenie, dodatkową konstrukcję dla okna narożnego tarasowego, czyli okno 2,20 od góry, będzie tylko wylany narożnik górą. Mam uszkodzony uchwyt i mi wylata mi. Jeżeli ktoś, bo dużo osób jest takich, którzy mówią, że zbroję nie wolno spawać. Kolejne osoby bez bladego pojęcia. Poza tym tego do końca nie można nazwać spawaniem, ja to tylko łapię technicznie.
Może być. Chłopaki, głosujemy na większość. Kto najlepiej robi kawę rano? Kawa. Kawa, zrób kawę. Zostałeś przegłosowany. Ale głosy były, ty. Kto najlepiej kawę głosujemy? Kto najlepiej kawę robi? Kawa. To głosowany. Ty, ja nagrywam, Paweł. 5 zł masz? 5 zł? To idź i tutaj zrobimy kociołek na 5 złotówki za kul. No i będziemy pilnować. Później się na obiady będzie. Lecisz. W pokoju. To lecisz do pokoju. Nie, od jutra. Dobra? Tak, to na obiady będziemy mieli. I to takie syte. No. No to ciągle będą przeklinać. Tak, tylko że wiesz, kto będzie najwięcej klnął, ten będzie sponsorował obiady, nie? A jak? Weź tego dolnego pokaż. Musimy zsunąć. Tak, podłączyłem. Mogę ci do nogi. Chcę pizzę zjadł, więc wiesz, postarać się. Górnego trzeba, dolnego złapie i górnego się do pionu da. Dopiero. Mamy kawę. Dobra, gites. Odłóż się pod środek, jak chcesz tam. Czy podtrzymasz? Podtrzymasz? Zobacz górnego. Musimy się go przesunąć. O, tak będzie ok. Masz tam dwa? Górnego po nogi. Dobra. Paną czy rozpuszczalną? Sypano. Czekaj. Tak samo. Tak samo. Poszła włącz. O. To robić polskie zaloty. Mnie teraz gryzie. Ty? Mnie teraz gryzie. A zauważyłeś, że później jak się robi tak mega gorąco, to ich nie ma? No. Też im chyba się nie chce. Gdzie? Pod machą. Masa, znowu masę zamknęli przecież. Fisiował na Facebooku, to go zawinęli, no. Ty, ale wiesz jakie czasy, Darek, nastały? Bo ty tam nie siedzisz na internetach, nie? Człowieku, te bandziory, ty co powychodzili, to człowieku na internecie teraz się kłócą. Biją się na YouTubie. Co ty gadasz? No, wyzywają się. Co? Dobra, idziemy Paweł. Co? Koniec tam? Możemy iść tutaj, tędy zostawić sobie ją tu.
Tylko się nie dotknij zaspawana, bo wiesz co będzie. I teraz musimy ustawić w miejscu stopeczkę fundamentową. Mniej więcej gdzieś tak. Czyli tak jak tu wcześniej pokazywałem. Tu mamy zaznaczoną oś i ta oś musi nam się panie, z tą osią zejść. Tu się nam muszą zejść. Aha, Paweł, jak będziesz wracał, to weź długą łatę jakąś. O, jeszcze czegoś nie zrobiłem. Coś, co nam ułatwi strasznie robotę. Ułatwi nam robotę. Tu jest miara. A co się dzieje? Darek, weź do końca tam jak możesz. Na zewnątrz tam aż na szalunek, na koniec. 360, dawaj tu. Weź piasek. Człowieku, łatę. Wiesz jaką łatę? Jak mówiłem do ciebie, jak idziesz do busa i będziesz wracał z busa, weź łatę. Aha. A tu nie, tu mamy tu łatę. No to dawaj tu. Dobra, i jeszcze tu, Darek. Też od zewnątrz. Nie, tam. Czekaj, tu jest środek gdzieś. To 83. Dobra. 183. Dobra. Ty, Top Gun. Kawałek sznurka załatw. Ten co braknął gdzieś tam na rozciągnięcie całości. Wiesz który? Tylko nie po niemiecku. Czekaj. Darek, idź może od tamtej sobie na razie, to co? No, my tu ogarniemy, nie będziemy sobie wchodzili w drogę. Czyli zobaczcie, wymyśliłem to w tej chwili na prędce. Paweł, jeszcze tu jedną rzecz musimy zrobić. Tutaj po linii prostej, tu musimy wybierz na sztycha, żeby sznurek mógł przejść. Tylko. Czyli odległość tutaj mieliśmy mieć 151 od tego miejsca. Dobrze mówię? Pamiętam? Nie 151. Do osi 121. Poziomica potrzebna, mała, krótka. Czyli tu nas interesuje 121. Oczywiście, tak jak wam mówiłem, to nie będzie aż tak istotne. Czyli odrobinę w to, bo stopa jest dużo większej powierzchni niż sama ścianka, co tutaj powstanie fundamentowa, fundamencik. Dobra, tu zostanie. To w to. Nie w to. W to. Wow! Weź wypad. Dobra, zostanie. I w tym momencie mamy odsunięcie tutaj, czyli oś tego w stosunku do osi jest taka jak ma być już.
Uważaj, Paweł, na razie. Stąd. Czyli tutaj możemy sobie już zabić. On będzie ustawiony w tym miejscu, nam już nie ucieknie. Uważaj, Paweł, odejdź lepiej stąd, albo od drugiej strony atakuj. Co ja robię tutaj? Tu ma być. Paweł, wiesz co tu żeś źle zrobił, panie? Wiesz co tu żeś mocno źle zrobił? Co ja sobie zrobię? No, Żebym tylko wybrałem. mówiłem ci, wybierz tylko tyle, żeby deskę. Teraz deska pójdzie do góry, wiesz ile się na zewnątrz wyleje betonu jeszcze dodatkowo? Ze 3 taczki, chłopie. Chyba że damy deskę później na dół jeszcze, bo to zobaczymy zresztą. Dobra, to mamy 360 cm. Paweł, na zewnątrz tam przejdzie już? Na zewnątrz, tak. W tą stronę trochę, żebym miał. Dobra. 360 do osi. 360 do osi. Czyli 360 odjąć połowę, 300 będzie do krawędzi. Bo tutaj osi oczywiście teraz nie złapię. No i teraz sobie mogłem spokojnie posunąć. Ona mi nie ucieknie, bo nie ma gdzie. (300, 302). Jeszcze piąteczka, bo jeszcze grubość. Oczywiście. 300. Jest ok. Dobra. Tak. I mamy ustawioną wstępnie, bo o tyle, o ile mogę tutaj sobie zabić, już mi nie pójdzie dalej. Tu też już mi nie pójdzie dalej. O tyle jeszcze może zaistnieć sytuacja, że jest kopnięty kwadrat. Ale ten kopnięty kwadrat to już zostanie ustawiony na oko. Paweł, wejdź do wykopu i taką ją. Tak o. Odrobinkę. Tak. Tak. To za mocno. Dobra. Ok. Tak musi być, bo tak była mierzona do 2 linii i jest z tolerancją z tolerancją centymetrową wręcz. A ja tak jak mówię, że to wam może pokażę, jeżeli mam, czyli sytuacja taka, to jest ta stopa, a właściwy fundament na tej stopie będzie proporcjonalnie takiej wielkości. Czyli nawet jeżeli tą stopę ustawilibyśmy delikatnie w tą, czy też bardzo delikatne przesunięcie tu, nie ma to na dobrą sprawę znaczenia, bo to będziemy ustawiali dokładnie pod sznur, pod wymiar, pod miarę. To co, podnosimy i montuj. Nie, no po to, Paweł, tą łatę przyniosłeś, tą, żeby ściągnąć sobie poziom stąd tam i po robocie. Ale jak tu już jest ustawione, to możemy zrobić sobie już ostateczną sytuację. A tu wyda, tam jest wyżej to. Dobra. I teraz musisz, panie, tu wejść. Daj mi ten klucz. Tu pierw krawędź, Paweł. Pierw w tą stronę. Daj mi tę poziomkę. Tom czy dom? Tom.
I tu wiesz, o co już chodzi chyba, nie? Tak o. Jest idealnie oczko. Ale mnie wali szybko! To, gdzie? Tył na plecach! Ale już nie żywa. Siedzi się opala teraz. Dobra. Druga strona. Czekaj, ja ci przytrzymam. No. Dobra. Na dół. Na dół. Jeszcze. Dobra. Jeszcze pici. Dobra. Tak. Dobra. Gites. I teraz sytuacja jest taka, że automatycznie musiało się wydarzyć coś takiego, że tu będzie i poziom. Zobaczcie. Idealny poziom. Nie mogło być innej sytuacji tutaj. Tak, znaczy pewnie być mogło, no ale taki był plan, który się udał. Na całe szczęście. O, jedyne co mogło, jedyna opcja jaka mogła pójść, ale ona była długa dlatego, żeby sięgła dotąd, aż za środek. Tu może być jedynie jakaś delikatna nierówność, ale jest idealnie równo. Ty, ja cię waliłem w plecy, mnie teraz też gryzła w plecy i mnie nie uratowałeś. Dobra, Paweł. Sio. Dobra, ty się nie przejmuj, że to jest za nisko, będziemy robili tak. Wybierzesz teraz 40 odtąd dokładnie, ale nie wrzucaj już tutaj, bo tu wpadnie ci z powrotem do środka i w momencie jak zalejemy, jak dojdziemy do tego momentu, to przestaniemy zalewać i obsypiemy ziemią to. Tak. Ale na następny raz, żebyś pamiętał. A teraz... No dobra, ja najpierw wykopię i dopiero się kratę wstawię. Nie, kraty nie możemy wstawić, bo jeszcze chudziak będzie, spokojnie. No. Ale się uparła jedna, chyba chce zginąć. Po dwa wkręty. Świat. Jest ustawiony tak jak ma być. Wiesz co jeszcze możesz dać od razu? Piłę. Motorówkę. To masz za pamięci, bo to już nam nie będzie potrzebne. I piłę mi motorówkę jak dasz, bo tutaj się będzie łatwiej ściągać, wtedy na równo wytniemy te. Kawa tych patyków nie wycinamy, nie? Tak jak kiedyś wszystkich. Ściągnie, taką oś się zrobi do ściągania. No, bo to szkoda, bo patyki się później przydadzą jeszcze. Ja już myślałem, że Darek tam doszedł, a przecież ty poszłeś tam. Dzięki. Stopa gotowa. I pamiętaj też, Paweł, o tym, nie? Żeby nie chodzić przy tym. Bo jak to wpadnie, to później jest lipa. Szczególnie przy tym rozwiązaniu. Bo trzeba wybierać trochę ziemi
Da się oczywiście wszystko zrobić, ale dodatkową robotę robimy wtedy. Niepotrzebną. Mamy gotową stopę, zbrojenia mamy przygotowane wszystkie 3. Kawa tam dochodzi do końca, Darek tutaj, beton będzie za około godziny czasu, ale mamy problem, bo nie wzięliśmy taczki. Wzięliśmy taczkę z Myśliborza na rano, jak się pakowaliśmy w nocy, w niedzielę, ale jest dziurawa. Trzeba jechać kupić taczkę albo ze 2, żeby to szło robota, które i tak nam będą potrzebne, i tak nam będą potrzebne. Tak więc w międzyczasie, jak przyjedzie beton, my zorganizujemy 2 taczki. Zorganizujemy sobie zjazd do wykopu gdzieś w którymś miejscu, a najlepiej w 2, chociaż tu dookoła się będzie fajnie jeździć, tylko problem będzie ze zrzucaniem. No trzeba będzie to jakoś zrobić, ale jest nas 4 chłopa, tak więc nie powinno to stanowić żadnego problemu większego dziś. W jednej chwili zastanawialiśmy się z Kawą, jak będziemy dowozić chudziaka do wykopu, bo będzie z tym problem, jak widać tutaj, ale w jednej sekundzie wymyśliłem coś, co może zadziałać. Mianowicie wam to zaraz zaprezentuję. Nie musi, ale może zadziała. Koło staczki, żeby zblokować, to by się mi przydało ze 3 takie na siebie. Blaty mają 30 centów, 31 nawet, ale będzie 30 też ok. Tak? A dupereli takich wkrętów też? To git. O, już pikaje. Czyli to będzie zaparcie dla kół. Nie wiem, czy już się domyślacie, co zrobię. Rampę zrobię. .30 wystarczy, żeby taczką wpaść. Ktoś, kto ma równowagę, znaczy wpaść, właśnie żeby nie wpaść taczką. Wiedziałem, że trafię. Ja wiedziałem, nie chciałem już nic mówić. Wiedziałem, że trafię na wkręta. Ja bardzo często tak niestety mam. Czyli to chyba schematyczne myślenie, że w tym samym miejscu je wkręcam. Po prostu. Pierwszą mogłem zamontować mocniej. Właściwie. Ale gdzie te kasterka z wkrętami tymi długimi? Kasterka z długimi wkrętami? Z długimi! Tu jest okucie z blachy, dlatego odpuściłem sobie to. Chciałem zrobić od czoła, dokręcić deskę po prostu, ale okucie z blachy uniemożliwiło mi to po prostu. Aby tylko nie pęka. No, teraz to na pewno nie ruszy. Żadna taczka. Nawet terenówka. I na górę wystarczą te. Zaraz kontynuacja, bo muszę wymyślić resztę. Deska, żeby stabilność mi dawała, ta będzie w zupełności wystarczająca. Kawulec do wykopu. Będę się mógł opierać na takiej desce, na tej powierzchni?
Na szalunkach czy do wykopu lepiej? Bo wiesz co chcę zrobić? Rampę, patrz. No tak, ale zobacz. Na tej zasadzie, żeby będę tu wjeżdżał taczką, wysypka. Uważaj, żebyś się nie ten. No nie no, ale to chodzi o to, że tutaj ci nie będzie przeszkadzało, jak wysypię, przeniesiemy dalej za chwilę i tyle, nie? Nie będzie przeszkadzał. Wiesz o co chodzi? Ja zanim to się rozdrabnę, ubiję, to Może tak być? Może tak być? zrób tak, żeby było dobrze. A się od kogo się tak nauczyłeś, cwaniaczku? Trochę mi się źle zmierzyło. Jeszcze by się przydało wzmocnienie. Tutaj by się przydały dwa takie wzmocnienia, żeby to było zrobione raz, żebym ja później do tego nie wracał w trakcie roboty już. W trakcie pracy ja do tego mam nie wracać. Co? Mierzy? Może milimetr będzie miał ksywę. Jala chyba. No, będzie trochę kilkaset kilo wjeżdżało na to, tak więc żeby to było mocne. Ja 100, taczka z betonem, nie wiem, ze 100, to już 200. Czyli waga, która może zrobić robotę. Łukasz jedzie. No co ty? Co? Suchy. Chudziak? Kawulec, dawaj ten. Krzyczał tam. Dobra, odstawię busy. Weź go tam, wystopuj na razie. Powiedz, że zaraz. Chudziak przyjechał. Paweł, klucze. Stara technologia przyjechała, Czyli tą kubkę, z tej kubki trochę zostanie oczywiście, celowo z delikatną górką wzięte. Musimy to przewieźć do wykopu. Ja zaraz zrobię rampę i właściwie Paweł przeskoczy chyba na kopanie z Darkiem, bo Kawulec jest mistrz wysokiego napięcia, wie o co kaman i zrobi to na pewno dobrze. Dobra, pierwszy skręcę tu jednak. Paweł, przykryj go w tą folią, tamtą plandeką, co ja laptopy przykrywam. Zapomniałem. Kawa, z czego babę zrobić? Z takiego czegoś. No a to waga musi być, nie? Dobra, myślę, że to będzie w zupełności wystarczająca sprawa do tego, żeby wytrzymać 200 kg. 200 plus pewnie, ale to już jest nieistotne, to już jest drugorzędne. Aha, musimy zrobić teraz tak. Tu sobie ustawimy to, żeby było z natury to ustawione. Tu będzie największy problem, żeby to, chyba że nawet tego nie będziemy ustawiali w taki sposób.
po prostu nawet tego nie będę ustawiał. Tylko tu dokręcę deseczkę i tyle. Będę opierał i po rybach. Ale inną rzecz trzeba będzie przestawić. Trzeba będzie przestawić te górne zabezpieczenie dookoła taczki, bo to będzie za daleko. Je musimy zrobić wcześniej, odrobinę. Będzie ok. Ale tutaj jeszcze musimy zrobić jeden element, mianowicie hipolicie taki. W ten sposób będzie opierane i tyle filozofii. Tylko teraz tutaj Johnny! Chodź, tu będziesz Johnny już potrzebny. Darek niech kopie na razie. Jedź terenówką jedną, albo którą chcesz. Obojętnie którą. I wjeżdżaj tu na rampę, bo to trzeba to przestawić na pewno. Bo jak dojdziesz tu, wysyp będzie za ten. To myślę, że wydaje się, że gdzieś będzie tu w tym miejscu. Równowagę złapiesz na tyle? Słuchaj, Łukasz jak wpadnie już nie to przysypie. No, betonowe buciki. Nie pobije, Co? Z czym? bo on się z puszką wywraca. No. Tu żeby Paweł był koniec. Czekaj, to już na pewno będzie. I dawaj. No, wysypuj. Co? Wcześniej, panie. Jeszcze tu. Jeszcze wcześniej odrobinę. Tak o. Bo potem się może sypać, to nie będzie przeszkadzać. Dobra, okej. Zabieraj. Sio. Nie, już będziemy tu działać. My już zaczynamy wozić zaraz. Babę umiesz zrobić? Co? Najlepszy byłby okrąglak, nie kawa? Drewniany klocek, zobacz czy nie ma gdzieś. A jak nie to przejść do niego. Tak. Dobra, rampa gotowa. Teraz musimy ręczny ubijak zrobić, czyli babę. Bloczek będzie za ciężki, betonowy do pracy. Drewniany klocek najlepszy byłby, zaraz gdzieś na ten załatwimy. Teraz trzeba zrobić babę dla kawy. Taką sobie kawa zażyczył, taką mu zrobię. Czyli ręczny ubijak. Akurat kawałek krokwi znalazłem belki, czy też belki, murłaty, nieważne. Kawał drewna, który nada wagi temu wszystkiemu. Chcieliśmy z bloczka betonowego zrobić, ale byłby za ciężki do tego. Bardzo ciężko by się tym robiło po prostu. A to będzie jak znalazł. Dyrektor, operator numer 1. Jaka wysokość?
Rączkę też z deski, nie? Tu żem nie przewidział tego, że te kręty będą za krótkie po prostu. Ojejku, panie dzieju, toż to szok będzie. Dobra, tu jest skręcone coś chyba. Tak. To może być za słabe. To może się od uderzeń kawulcowych rozwalić niestety. Myślę, że dyrektor będzie zadowolony.
Ale specjalnie tu zostawiłem kawałek więcej deski, żeby jeszcze zrobić takie prościutkie tutaj małe wzmocnienie i tyle w temacie. Dobra, to będzie na pół, okej, będzie. Paweł! Chodź, coś ci powiem. Daj markera czarnego. Na pewno mu się to nie rozpadnie. Ale kurczę, na dobrą sprawę to czas pokaże. Za godzin 2. Czy baba dała radę? Patrzę na niego specjalnie, teraz patrzę na niego, niech myśli, że go obgadujemy. O, licznik namalujemy, komarku. Dawaj ten, coś okrągłego. Zasłoń, żeby nie widział. Tu mu zrobimy obrotomierz. Nie? A mniejszym kółkiem licznik. Ty, Cicho. Nie. białego markera. Nie. Tu obrotomierz będzie miał, a tu będzie miał licznik. Kontrolkę oleju mu zrobimy. Dawaj ten kapsel. Czekaj, tu jest taki ośrodek. Tu środek. Tu jest 0 od góry się zaczyna, nie. Jak licznik działa? Odtąd 0. 0, 10, 20, 30. Kawie robię pojazd do ubijania. Kawa lubi się szybko zaspierdzielać. Dobra. Dzięki. Oddzielne numery. Spoko. Dobra, ile mu ustawimy? 3 dychy ograniczę. Paczka? Chyba koniem byśmy musieli ją ciągać. To jest obrotomierz, nie wiem, obrotomierz. Pytałem się, mówi coś? Ja nagrywam. Dobra, obrotomierz, tu będzie miał parę kontrolek. Czerwonego nie mam. Dobra. Tu jakaś taka Mitsubishi. Gdzie? Golfizną on jeździ przecież. Golf 4. TDI 3,3 litra. Kawa, ho! No ale ty już zaczynasz tutaj robić, Łukasz, odtąd. Chodź, oddam ci sprzęt do jazdy. Bez papierów możesz nim jeździć. To jest ten. To jest prywatna budowa, bez papierów możesz jeździć tutaj. Na moją odpowiedzialność. Ale masz do 30 ograniczenie. Tam ty się nie udzielaj. Do 30 masz ograniczenie tylko. A ty tu chodź, chudy. Zobaczymy, czy rampa się nada. Weź łopatę. O, to jest solidna taczka. Ile kosztowały? Ale to jest solidna, a nie to gówno, to z Castoramy. Rzuć kawał łopatę. Łukasz, od tego narożnika lecimy. Tam? Tak.
chudziak. Suchy. Znaczy się. Przestaw do narożnika, czy chcesz tam, gdzie jest? W ogóle zobacz, czy będzie szło. Cyk. Za daleko? To bliżej trzeba zrobić. Nie, można zrobić tak. I na tej zasadzie daję temu kierowcę. Może być? Ale tylko masz do 30 ograniczenia. Darek, zmęczysz sam to? Tak? Dobra. Kawa, jak pierw ubijasz, później ściągasz, tak? No właśnie, taka kolejność rzeczy. Z obciążeniem na końcu tańczy jednak. Dobra rampeczka? Lepsze niż te nasze chłopie z jazdy, co były wcześniej. Nie za dużo sobie sypiesz? No ale to nie ubijesz dychy przecież. Przecież 30. No a to ty go 20 nasypałeś. No. Nie ubijesz go tyle, kawulec. Gdzie tą wodę dałem? Jak kawa to zrobi, to wiem, że to jest zrobione zajebiście. Zobaczcie, jak to jedna z możliwości, w jaką to można zrobić. To jest ten przymiar, który mówiłem, żeby Darek zrobił, czyli widzicie, górą ciągniemy go po deskach. Zrobił go Darek sobie w taki sposób, nieważne dla mnie, jak on wygląda. Ważne, że robi robotę, czyli wcześniej ubite ręczną babą i później dopiero nadmiar jest ściągany. Ważne, że ma być efekt finalny taki, że ma być wszędzie taki sam poziom, czyli do usypki, do zalania betonu będziemy mieli równe 30 centów. Jedna sprawa jest taka, że chudziak w tej chwili nam wyrówna nierówności na dole, bo gdzie niegdzie jest 42 cm wykop, gdzie niegdzie może być 39. On go w pierwszej kolejności wyrówna i pozwoli nam doskonale wyliczyć, ile będzie potrzeba betonu na całą resztę. O, zasypałem ją? Dlatego cię pytałem. Zabieraj pałę rampę. Masz tak zdejmowane. To jest... Myślałem, że to przymocowane. Nie, bez sensu byłoby przymocowane. Tu? Tak. Dobra. G. Jak ty to mówisz, G. Może po koleczce walniemy, co? Weź pałę 4. Ogarnij.
Darek jak skończy tam kopać za pół godziny, to do nas tu dołączy, to pójdzie. Nie wiem czy ten kawa. Czy nie będzie dobrze, jak Darek będzie rozgarniał ci wstępnie na wysokość. Sam tego nie zrobisz niestety. No. Co? To będzie ta połóweczka, będzie ten. Trudno będzie ją zrobić. Dawaj dechę pierw. Czemu? I taka teraz praca przez najbliższe godziny. Czyli dowóz urobku do miejsca pracy. Przestaw Darek tam trochę, bo tu się dźwignia robi i będzie no tam, żeby ustawić. O. Trzeba od tej strony wjeżdżać i nie będzie wtedy dźwignia się robiła i będzie git. Ale to się okaże przy następnym kursie. O. Praca ręcznej babki. Poszli z koksem. Inżynier pokładowy. Powinienem wjechać tędy i powinno być ok. I tak zagęszczone i tak ściągnięte, jak widzicie na obrazku. W nim nawet się już nie odbije stopa. Jeżeli zrobicie w taki sposób, na pewno będzie ok. No dawaj jeszcze raz, no dawaj. Fuksiarz. Pa ile się wysunął. No minimalnie brakuje. Głupi zawsze masz szczęście. Ale tak chodziłem. Jakbym deliry dostał. Darek, lecę. Tu jest Darek, zblokuj raz tylko. Darek, zblokuj teraz, Paweł, odjeżdżaj. Zblokuj teraz, Darek, trzymaj teraz. I dalej przestawiamy, nie? Stabilnie. No bo Szymon jak mówił sam o delirce. Srany się. Ty się bałeś po prostu. Bałeś się i tyle, dlatego się trząsłeś. Nie, ona mnie tak prowadziła. Tak. Już taki jeden był, co go prowadzała taczka. Ja z ładunkiem byłem. O właśnie, dobrze mówi, ty. Kawa. Sypiemy od razu? Dawaj najpierw lecimy w połowę. No dobra. Tak, zawsze robimy, a nie. Jedź Johnny, bo ruch blokujesz na autostradzie. Pa. Ciesz się, że cię nie pociągło, bo byś miał lot nad kukułczym gniazdem.
My mamy drugą elewację. Dalej? Czy jeszcze tu jedno? Znaczy drugą, trzecią właściwie. Tamtą mają chłopaki zrobioną na gotowo, frontową zrobioną. Teraz mamy prawie pół tylnej. Jeszcze ta boczna zostanie i na dzisiaj będzie to fajrant. Dzisiaj postanowiliśmy, że robimy tylko chudziaka, bo jutro nie będziemy mieli co robić. A przychodzić tak w połowie dnia do roboty to nie robota jest. Po ukosie. Ale patent się sprawdził. Wymyślony na chwili. Dużo bardziej niż to co robiliśmy do tej pory zawsze. Czyli kopaliśmy sobie jakiś zjazd albo z górki, albo pod górkę. Blaty były ustawiane. Trwało to po prostu dłużej. No stopę będziemy, jak wytrzyma, będzie można ją spakować. No weźmiemy, dobrze mówisz. Kawa wytrzyma? Stopa? Stopa? Babka, ubijapka. Stopa, ale ta też do tego, do blatu. Jak? Aha, dobrze, no. Tylko wiesz, nie wiadomo jakie tam będą warunki, nie? Może być niżej, wyżej. No przerobić trochę i dobrze mówisz. Zobaczcie, zaczynaliśmy od tego miejsca sypać chudziaka, czyli to co było na materiale dzisiaj widać, to jest ten moment, że tutaj już zobaczcie, tu już moglibyśmy ustawiać zbrojenie. Ja już nie zostawiam śladów po sobie na tym, bo to już jest na tyle oczywiście, no wiadomo, jakbym podskoczył czy coś, to by się wgniotło, ale to już przy delikatnym chodzeniu to już nie zostawia za sobą śladów. Tutaj jeszcze pójdzie taczka, bo chłopaki naskrobią tam w kierunku, idą swoim już, naskrobią. No i na dzisiaj na tym kończymy. Tu jeszcze zostanie tylko wrzucone, ta reszta rozsypana. W tej chwili jest gdzieś na piątkę, na grubość powinno być dycha książkowo, tak jak jest w projekcie, w adaptacji, nie zostało to zmienione. Jeżeli jednak nie wystarczyłoby tego betonu, nawet się nic nie powinno wydarzyć, na pewno się nic nie wydarzy, jeżeli byście nie dali chudziaka, nie na takim gruncie, jakim był tutaj w tym danym miejscu. Bo tu zobaczcie, wszystkie kolory tęczy ten grunt. Na szczęście nie było tutaj dużo gliny. Jedyna glina była tutaj na kawałku, na pewnym odcinku, a tak na całości jest piach, żwir i nie wiem cokolwiek to jest, ale coś twardego, piasek z czymś pomieszany, z kamieniem, trochę jest piachu zasypowego, tak więc nie jest źle. Kończymy na tym dzisiaj. Zaraz wijamy sprzęty, zaraz kończymy dzisiaj streama wcześniej, bo moglibyśmy robić to dzisiaj, czyli zacząć tam delikatnie ustawiać zbrojenia. Do fajrantu na pełnej parze byśmy to zrobili, byłoby zrobione, ale jutro byśmy w ogóle nie mieli co robić i musielibyśmy późno po południu wpaść, żeby to zalać, bo jutro beton ma być późno po południu, czy też po południu. Tak więc wpadamy jutro, planowo o 7 rano robimy zbrojenia, to już będzie jutro kamyk zastygnięte. Jeszcze oczywiście to tylko zwilżymy wodą, zmoczymy. Generalnie grunt, tak jak mówiłem na początku, jest wilgotny na dole, tak więc pociągło sobie na pewno wilgoci od spodu. Z góry to zrosimy, zlejemy i na dzisiaj zapominamy temat. Czyli jutro wpadamy, zbrojenia, narożniki, kraty, startery słupów, czyli raz, dwa, jest jeszcze trzeci. No i zalewanko po południu. Wibrator, kawa wziąłeś? To wibrator jest, ale mamy uszkodzony włącznik w nim. Tutaj akurat nam to nie będzie przeszkadzało, bo jeden zostanie oddelegowany do tego, żeby iść i tylko wibrować całość. Ale to już jak zalejemy, jak już będzie zalana jedna elewacja, jedna ława ta frontowa, to już będzie można iść z wibrem, bo już się nam nie rozpłynie na boki. A jeżeli z wibrem idzie się od razu, no to siada to wszystko, tak więc tak będzie poprawnie, tak będzie dobrze, że będziemy już oddaleni o parę metrów wibrator od punktu, gdzie będzie lany beton i zresztą jutro będziecie mieli okazję to zobaczyć i na live'ie, i na materiale dnia następnego. My mamy godzinę przed 15 chwilę, już sprzęt pochowany, mamy jeszcze tylko, mamy ułożone, wszystko starczyło
chudziaka idealnie. Jeszcze tak jak wam tylko mówiłem, zrosić to, czy też zlać, kto woli, jak zwał, tak zwał. Potrzebny do etapu wiązania cementowi jest, betonowi jest potrzebna wilgoć, woda. Dużo wilgoci na 100% pociągnął tu z dołu, ale warto zmoczyć, zrosić i przyjść jutro. I jutro będzie kamień tutaj, zobaczycie. Mamy godzinę około 3. Zobaczycie, już po tym można chodzić, nie robiąc śladów, zresztą było widać. Zobaczycie jutro. Czyli plan na jutro jest następujący: mieć gotowe fundamenty. Jest trochę rzeczy po drodze do zrobienia, bo między innymi musimy nie zapomnieć o bednarkach. Zbrojenie będzie spawane wzdłużnie przeze mnie. Co prawda będą to tylko pyknięcia 2-centymetrowe spawy na łączeniach, ale chwilę to zajmie wszystko. Tak więc jutro sobie przyjdziemy na spokojnie rano, na spokojnym tempem. Zrobimy sobie do popołudnia i po południu lejemy beton. Tam mam zlane praktycznie do tamtej stopy. Tak więc takim akcentem w cieniu chciałbym dzisiaj zakończyć dzisiejszy materiał. Cześć ludzie. Dziękuję za obejrzenie materiału. To mówiłem ja, domza150 000.pl.